Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy inflacja w Polsce okaże się najniższą w regionie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy! Ale na samym wstępie tego wpisu informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Czy inflacja w Polsce okaże się najniższą w regionie? Zaczynamy dzisiaj bardzo ciekawie, ponieważ na tapecie będą polskie dane makroekonomiczne o inflacji we wrześniu, ale nie poznamy dzisiaj danych o inflacji dla naszego kraju, ponieważ poznamy dane o inflacji dla naszych sąsiadów. Poznamy o godzinie 9 inflację dla Czech. We wrześniu ona ma wynieść 17,2%. I poznamy także inflację o tej samej godzinie dla Węgier. Ona ma wynieść 19,8% z dużą szansą, dużym prawdopodobieństwem, że inflacja na Węgrzech przekroczy 20%. Więc pytanie jest uzasadnione, kiedy zobaczymy na następnym wykresie, jak kształtuje się inflacja we wrześniu w państwach strefy euro, czy inflacja w naszym kraju okaże się najniższą w regionie poza strefą euro. Oczywiście nawet gdyby uwzględnić strefę euro, to będzie wyglądało na to, że jeżeli inflacja w Czechach przekroczy poziom 17,2%, to tylko na Słowacji w naszym regionie będzie niższa, ale gdyby uwzględnić to, że wyciągamy z tej grupy państwa strefy euro, to Polska ma szansę być tym krajem, gdzie inflacja we wrześniu okaże się najniższą w regionie. Więc dzisiejsze dane mogą mieć wpływ także na krajowe aktywa. Myślę, że warto na to będzie zwrócić swoją uwagę. Natomiast oczywiście, gdyby się okazało, że na Węgrzech inflacja przekracza 20%, byłoby to zaproszenie do dalszych podwyżek stóp procentowych także w naszym kraju i oczywiście pociągnęłoby za sobą prawdopodobnie dyskontowanie tego faktu przez polskie obligacje, przez polskiego złotego, więc trzymajmy kciuki za to, żeby się okazało, że jednak inflacja na Węgrzech nie przekracza tej psychologicznej bariery 20%. Także moim zdaniem dzisiejsza sesja będzie przebiegała pod znakiem dyskontowania tych danych o inflacji, a jako że dzisiaj znowu nie ma żadnych ważnych danych makroekonomicznych dla świata, więc sesja znowu będzie testem sentymentu, będzie pokazem tego, jakie są nastroje inwestorów giełdowych na całym świecie. I teraz myślę, że warto przejść do tego, co się dzieje. Oczywiście głównym wydarzeniem i faktem jest to, że rynek przyszłych stóp procentowych, bo to teraz jest najważniejsze, dyskontuje cały czas dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, które poznaliśmy w piątek. I okazuje się, że po wczorajszej sesji implikowana stopa procentowa na marzec 2023 roku już sięga poziomu 4,70%. I to jest oczywisty fakt. Zwiększając wycenę przyszłych stóp procentowych ma wpływ na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów. I oczywiście moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko tego, żeby wkrótce zacząć wyceniać, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą sięgnąć poziomu 5% na początku 2023 roku, co oczywiście wcześniej nie było w cenach. Implikowana stopa procentowa na poziomie 4,70% była już częściowo uwzględniana, była już dyskontowana pod koniec września, natomiast nie było to długotrwałe utrzymywanie się tej implikowanej stopy procentowej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście gdyby się teraz na trwale usadowiła implikowana stopa procentowa na tych poziomach bądź też wyższych, oczywiście miałoby to bardzo dewastujące znaczenie i wpływ zwłaszcza na rynek akcji, o czym za chwilę będziemy mówić, ale przede wszystkim jeszcze, jeżeli jesteśmy przy rynku stóp procentowych, zobaczmy, jak zachowują się amerykańskie obligacje, czyli widzimy na tym wykresie, że znowu będziemy wkrótce testować poziom 4% na rentowności. Dzisiejsza sesja będzie walką o to, żeby utworzyć formację podwójny szczyt. Jeżeli oczywiście rynek wyjdzie nad poziom 4%, to w takiej sytuacji zaproszenie
do następnej fali wyprzedaży amerykańskich obligacji, czyli wzrostu rentowności stanie się faktem i bardzo podobna sytuacja jest na niemieckich papierach, gdzie tutaj będziemy się zmagać z maksimami, które zostały utworzone pod koniec września, tuż przed tym, jak Bank of England rozpoczął swoją interwencję na rynku stóp procentowych. Co się dalej wydarzy na rynku stóp procentowych, to oczywiście będzie miało gigantyczne implikacje, konsekwencje dla rynku amerykańskiego dolara i później indeksów giełdowych, ale zajmiemy się wcześniej eurodolarem, czyli amerykańską walutą. Wczorajsza sesja przyniosła nam już punktowy test poziomu 0,97 i kształt świecy dziennej i dzisiejszy poranek sygnalizuje dużą ochotę na to, żeby złamać ten poziom i ruszyć w kierunku minimów, które zostały utworzone pod koniec września, także z dużą szansą na to, że zostaną one pokonane. Ten wzrost rynkowych stóp procentowych naprawdę ma znaczenie i wpływa pozytywnie na perspektywę dla aprecjacji amerykańskiej waluty, a to oczywiście będzie miało i nosiło konsekwencje dla innych instrumentów finansowych. Jako że rentowności rosną, jako że amerykański dolar się umacnia, to jest to zagrożenie dla wszystkich tych, którzy mają krótkie pozycje na dolar, jenie, w ogóle na parach związanych z jenem, ponieważ jen bardzo nie lubi, kiedy rentowności idą w górę i amerykański dolar się umacnia, więc w tym wypadku jest duża szansa, bardzo duża szansa na to, że pokonamy wkrótce maksima, które zostały ustanowione po interwencji Bank of Japan we wrześniu, więc moim zdaniem prawdopodobieństwo ruchu w górę stale rośnie, a zmienność, która jest bardzo niska, może wkrótce znacząco się zwiększyć. Na rynku walutowym, jeżeli jesteśmy, warto także oczywiście obserwować funta brytyjskiego i widzimy, że ryzyko geopolityczne, czyli mówiąc w skrócie wojna, ma gigantyczny wpływ także na falę umocnienia amerykańskiej waluty. I nawet fakt, że różnica między stopami procentowymi dla Wielkiej Brytanii a dla Stanów Zjednoczonych jest pozytywna, nie jest w stanie wywołać presji na to, żeby na przykład funt brytyjski zaczął się umacniać. Wniosek jest taki: kapitał z całego świata w sytuacji kryzysowej, wojny, ryzyka geopolitycznego płynie do amerykańskiego dolara i żadne dysparytety stóp procentowych, żadne różnice w stopach procentowych nie są w stanie odmienić tej tendencji. Wniosek jest taki, że do czasu, kiedy amerykański dolar będzie się umacniał, wszystkie inne waluty na świecie powinny się osłabiać, no może z wyjątkiem franka szwajcarskiego, i dopiero odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze może dać i da na pewno bardzo mocny impuls na przykład na funcie brytyjskim, na wszystkich innych walutach świata, czy też na rynku złotego. Także rynek walutowy moim zdaniem sygnalizuje nam tutaj jednoznacznie, że amerykański dolar będzie się dalej umacniał i ma ochotę na dalsze umocnienie. Szansa na to jakieś 70%. Jako że rynkowe stopy procentowe rosną, implikowana stopa procentowa rośnie, mamy do czynienia z presją na amerykańskiego dolara, więc moim zdaniem, pomimo tego, że wczorajsza sesja nie odpowiedziała nam na pytanie, czy potężne wsparcia w rejonie 3600 punktów na indeksie S&P obronią się, czy też nie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że jednak te wsparcia zostaną przełamane. Dlaczego te wsparcia są takie ważne? Znowu wrócę do tego potężnego, ważnego, długoterminowego wykresu, który pokazuje, że średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym na indeksie S&P to są rejony 3600 punktów i rynek będzie musiał wkrótce wybrać. Albo je przełamuje, albo odbija znowu od tego poziomu, grając po pierwsze na małą formację, podwójne dno. Fakt, że te rentowności idą tak mocno do góry, że implikowana stopa procentowa także idzie do góry. Myślę, że jest wielka szansa na to, że indeksy giełdowe przełamią wsparcie. I jak widzimy tutaj na tym wykresie, przełamanie średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym indeksu S&P i także na Nasdaq, to jest sygnał, że rynek dyskontuje recesję, prawdziwą, długą recesję w amerykańskiej gospodarce, nie tylko chwilowe osłabienie gospodarcze, płytkie negatywne zjawiska gospodarcze, tylko że naprawdę uporczywą i długoterminową bessę i recesję. Więc jeżeli indeks S&P złamie ten poziom 3600 punktów, spodziewajmy się głębokiego nurkowania i bardzo mocnych ruchów w dół oraz tego, że prawdopodobnie w tym roku nie będzie tak zwanego rajdu świętego Mikołaja na indeksach giełdowych na Wall Street, czyli naprawdę przed rynkiem bardzo ważne chwile.
I jak zobaczymy, jak dzisiaj się zachowują indeksy giełdowe w Japonii, w Azji mamy spadki, więc rynek tutaj nam także sygnalizuje, że ma ochotę pogłębić ruch w dół, tendencje spadkowe i dyskontować negatywne konsekwencje dla indeksów giełdowych. Jeżeli oczywiście indeks DAX jeżeli zareaguje klasycznie, to powinniśmy być świadkami luk spadkowych na otwarciu i kontynuacji tendencji w dół, łącznie z powrotem poniżej poziomu 12 000 punktów, co oczywiście dawałoby bardzo złe wrażenie i zachęcało do wyprzedaży indeksów giełdowych i w ogóle akcji w Europie. Więc przed rynkiem tutaj ważna decyzja, którą stronę wybrać. Więc dzisiejsza sesja zapowiada się na bardzo ważną i to pomimo tego, że nie ma danych makroekonomicznych do dyskontowania. Sesja więc jest znowu na test sentymentu, a te zachowanie rynkowych stóp procentowych, implikowanych stóp procentowych źle wpływa na perspektywę dla rynków akcji. Myślę, że jest także 70% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe od Wall Street przez Europę pokonają swoje ważne wsparcia. I negatywna informacja płynie także z zachowania Bitcoina, ponieważ wczoraj była nadzieja na to, że Bitcoin obroni poziom 19 000 punktów, obroni najszybszą linię trendu wzrostowego, dolne ograniczenie formacji trójkąta, jednak dzisiaj w nocy przełamujemy tę linię. Tendencja spadkowa jest dość dobrze widoczna i utrzymanie się teraz poniżej poziomu 19 000 dolarów będzie zachęcało do tego, żeby przetestować wrześniowe minima i oczywiście będzie wtedy także duża szansa na to, że one zostaną przełamane, a w takiej sytuacji Bitcoin jako taki wskaźnik wyprzedzający tego, co się może wydarzyć na giełdach papierów wartościowych, będzie jeszcze bardziej zwiększał prawdopodobieństwo tendencji spadkowych na indeksach giełdowych, więc przesłanie tego wpisu dla ryzyka jest zdecydowanie negatywne. Z ciekawostek, na które warto zwrócić uwagę, obserwujmy teraz rynek surowcowy, gdzie ropa naftowa nie jest w stanie pokonać poziomu 93 dolarów. To jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi półrocznej formacji szczytowej. No i teraz rynek cofa się w okolice 90 dolarów. Każdy spadek poniżej 90 dolarów moim zdaniem będzie zinterpretowany tak, że cały impuls wzrostowy od potężnego wsparcia rejonu 75-76 dolarów, czyli średniej 200-sesyjnej dla ropy naftowej, był tylko ruchem powrotnym do tej linii szyi formacji podwójny szczyt, a wtedy nawrót tendencji spadkowej będzie zdecydowanie bardziej prawdopodobny. Pamiętamy, że za miesiąc mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i Amerykanom naprawdę będzie zależało na to, żeby galon benzyny w dniu wyborów był jak najtańszy, więc moim zdaniem jest zdecydowanie większa szansa na spadki niż na wzrosty ceny ropy naftowej w perspektywie następnych dni i tygodni. Obserwujemy także już ponad 50% spadki ceny gazu dla Europy od przełomu sierpnia i września. To także ma znaczenie dla procesów inflacyjnych w przyszłości i oczywiście widzimy także, że tutaj kolejny wzrost ryzyka geopolitycznego podnosi cenę pszenicy, ale na razie poza tym, że jesteśmy na poziomach najwyższych od lipca, widzimy tylko potwierdzenie znaczenia i tego, że istnieje dwumiesięczna linia trendu wzrostowego, która wyznacza nam teraz tendencję niekorzystną dla tych wszystkich, którzy chcieliby, żeby cena pszenicy była jak najniższa. No, zobaczymy, czy ryzyko geopolityczne także przełoży się tutaj na kontynuację tendencji wzrostowej, na jakiś kolejny impuls bardzo dynamiczny wzrostowy. To, że ropa naftowa, to, że ceny obligacji spadają, czyli rentowności rosną, że amerykański dolar się umacnia, to jest środowisko zdecydowanie negatywne dla ceny złota. Stąd też kontynuacja tendencji spadkowej na cenie złota. Wracamy już dynamicznie poniżej linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, to są okolice 1680 dolarów, plus oczywiście to jest miejsce, gdzie przebiega też średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc naprawdę sytuacja na rynku złota znowu staje się niezwykle negatywna
dla długich pozycji. Zwiększa się prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy świadkami mocnych spadków ceny złota, ruchu dynamicznego w dół z testem ostatnich minimów, z ogromną szansą na to, że zostaną one pokonane, więc ryzyko długich pozycji naprawdę bardzo mocno tutaj rośnie. I teraz dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ tu rentowności także mocno rosną, ale nie mamy jeszcze zbliżenia do poziomów maksymalnych, które były w czerwcu. Zwróćmy uwagę na to dzisiaj, jak zachowa się rynek po tych danych o inflacji w naszym regionie. Czy będzie jakieś przełożenie tego zachowania na wycenę polskich obligacji. Jednak one wyraźnie rosną. Będziemy także świadkami dzisiaj ciekawej sesji na rynku złotego. Przypominam, bez odwrócenia tendencji na wzrostową na eurodolarze nie ma co liczyć na to, że pary związane ze złotym pokażą, że złoty będzie się umacniał. Tendencja wzrostowa jest raczej zdecydowanie bardziej prawdopodobna na euro złotym i na dolar złotym. I oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych, która w ostatnim czasie utrzymuje się już poniżej 1400 punktów na indeksie WIG20, ma szansę na kontynuację ruchu w dół, a dolne ograniczenie tego klina zniżkującego o półrocznej charakterystyce to są teraz rejony 1350 punktów, więc jest bardzo możliwe, że jeżeli dzisiaj indeksy giełdowe w Niemczech zaczną spadać, to i my będziemy testować rejon 1350 punktów. To jest coraz bardziej prawdopodobne. I myślę, że także warszawska giełda będzie dyskontować fakt, zdecydowanie bardziej negatywnie by dyskontowała fakt, gdyby inflacja na Węgrzech przekroczyła 20%. Także zobaczymy, czy inflacja w Polsce okaże się najniższa w regionie, zwłaszcza wśród tych państw, gdzie nie ma waluty euro. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i pozdrawiam.